Moi drodzy, może teraz kilka słów od takich, wiecie, pomocnych wskazówek od motorzysty i budzika o poruszaniu się tutaj po Skandynawii, szczególnie Szwecja, Norwegia. Może zacznijmy od samego początku. Jak wybieracie się do Norwegii, to warto jest prześledzić wcześniej kurs korony, a zobaczyć, może uda się wcześniej kupić parę koron. My na przykład kupiliśmy 2 miesiące wcześniej, po tam kilka tysięcy tych koron żeśmy wzięli, bo była na przykład bardzo dobra cena, tak? Były po 36 groszy, więc wszystko co żeśmy płacili, liczyliśmy po kursie 36 groszy za koronę, a nie tak jak jest aktualnie, chyba 38. Niby to niedużo, tak, ale tak jak już mówiłem na samym początku, te 2 grosze przy łącznie tam kilkunastu tysiącach tych koron, no to już robi jakąś tam różnicę, tak? Już na przykład jeden nocleg mamy gratis. To pierwsza rzecz. Kolejna, warto też wcześniej ogarnąć prom, bo im wcześniej to zrobicie, tym macie taniej na pewno, no i wybór większy, tak, bo im bliżej terminu, tym wyprzedają się na przykład te tańsze kajuty, a musicie mieć wykupioną kajutę, jeśli będziecie promem nocnym płynąć, tak, a to też kolejna rzecz, że warto właśnie płynąć promem nocnym. No, do tego dojdę jeszcze. O samym przygotowaniu do wyjazdu i tak dalej, jest oddzielny film, który wrzuciłem tutaj na kanał już wcześniej, także taki odcinek 0 z tego wyjazdu, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, jak ja się do tego przygotowywałem, to zapraszam do tamtego odcinka. Jeśli chodzi o sam prom, to właśnie to myślę, że najlepszym wyborem jest prom nocny, bo mamy na przykład wtedy cały dzień, żeby dojechać z dowolnego punktu Polski do Gdyni, tak? Prom wypływa o 21, no chyba, że ktoś chce płynąć z Istad, znaczy ze Świnoujścia do Istad, tak? Ale jeżeli ktoś chce płynąć z Gdyni do Karlskrony, to sugeruję wybrać prom nocny. Dlaczego? Ano dlatego, że zajeżdżamy tam sobie na wieczór, prom płynie, przepływa ponad 300 km jakoś, my sobie w tym czasie śpimy, a z rana wstajemy, jemy śniadanko, siadamy na motocykl i znów mamy cały dzień jazdy przed sobą, tak? Po prostu fajnie wszystko tutaj to się łączy. Cena biletu za prom nocny 550 zł w jedną stronę dla jednej osoby i motocykla. Tak my płaciliśmy. Czy to drogo, czy tanio? Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest stosunkowo niedrogo, z tego powodu, że, tak jak mówiłem, ponad 300 km prom przebywa, czyli w sumie zbiornik paliwa trzeba by było wypalić, żeby tą odległość przejechać. A do tego mamy łóżko, kajutę, tak, z łazienką i śniadanie do tego, czyli można powiedzieć, no taki hotel, tak, ze śniadaniem. No to też kosztuje tutaj w Skandynawii swoje pieniądze. No więc jeżeli od tych 550 zł odejmiemy cenę zbiornika paliwa, który zaoszczędzimy po prostu, no bo prom nam motocykl przetransportuje i liczymy od tego, no tak jakby nocleg jeden, no to tak naprawdę, no to ile tam zostanie? 200, może niecałe 200 zł, tak jakby wyjdzie opłaty takiej, no za ten prom, że tak powiem. Także słuchajcie, to jest naprawdę spoko opcja, ten prom nocny. Trzeba tam wcześniej troszkę sobie ogarnąć. Na promie jest oczywiście sklep wolnocłowy, tam można kupić alkohol, jakieś sobie perfumy i tak dalej. I jeżeli planujecie nocleg w Szwecji, a nie macie alkoholu, to sugeruję właśnie w tym sklepie sobie tam się zaopatrzyć. A dlaczego? O tym za chwilę. Jeszcze wróćmy na chwilę na prom. Na promie wjeżdżamy motocyklem, podjeżdżamy pierwsi do bramki check-in i tak jak wam mówię, nie stawajcie w kolejce. My żeśmy stanęli w kolejce, bo żeśmy tam nie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Podszedł do nas pan z obsługi po prostu w porcie i zaprosił nas na sam początek kolejki od razu, no nie? Przed wszystkie auta. Także jeżeli jesteście motocyklem, ładujcie się od razu na sam początek przed wszystkie auta. Nikt nie będzie miał do was pretensji, bo nawet oni sami tak to wszystko organizują. Potem wjazd na prom, no to już tu nic skomplikowanego, tak? No to tam już sobie wjeżdżacie, żadnych pasów nie musicie mieć, ani nic z takich rzeczy. Słuchajcie, nie jest to zupełnie wam potrzebne. Wszystko dostaniecie od załogi. Oni dadzą wam pasy, żeby po prostu sobie motocykl przypiąć do pokładu. Przypniemy motocykl, tam wiadomo, kajuta i tak dalej. Tam o 5 rano chyba jest pobudka, gra muzyczka, także na pewno nie prześpicie, obudzą was. Śniadanko i zjeżdżamy z promu. I słuchajcie, tutaj Szwecja, no to jest jeszcze kraj taki dużo bardziej europejski, że tak powiem, w Norwegii i tutaj sprawa wygląda następująco.
w Szwecji nie ma możliwości kupienia alkoholu powyżej 3,5% w takich zwykłych sklepach, tak jak u nas jesteśmy przyzwyczajeni, że idziemy tam do jakiejś, wiecie, Biedronki, Żabki, Lidla, czy czegoś tam innego, byle spożywczaka osiedlowego i kupujemy sobie na przykład piwo, czy wiecie, czy alkohol jakiś mocniejszy. Tutaj tego nie ma. Jeżeli chcecie mieć jakieś piwo normalne, bo te 3,5% żeśmy kupili, to się po prostu nie nadaje do niczego. Szkoda na nie w ogóle pieniędzy. A także jeżeli chcecie mieć jakieś piwo, to albo bierzecie je z Polski ze sobą, albo kupujecie właśnie w tym sklepie wolnosłowym na promie. Nie są to jakieś duże, wiecie, wydatki. Żeśmy kupowali 6 piw, kupiliśmy tych 0,33, to zapłaciliśmy za to 95 koron, czyli jakieś tam 35 zł nam wyszło za 6 piw, tych 33. Jeśli chodzi o tankowanie, to też aktualnie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy wy zatankujecie przed promem w Polsce do pełna, czy w Szwecji. A aktualnie cena paliwa jest dokładnie taka sama jak i w Polsce, także tu najmniejszego znaczenia nie ma, gdzie wy tu zatankujecie. Natomiast znaczenie będzie to miało, jak będziecie dojeżdżać do Norwegii. Przed granicą norweską warto właśnie zatankować sobie motocykl do pełna. Dlatego, że w Norwegii ceny paliw już są znacznie wyższe od tych w Polsce i tych w Szwecji. Biorąc pod uwagę, że korona szwedzka i norweska aktualnie mniej więcej tyle samo kosztuje, no to w Norwegii tankuje się paliwo od 21 do 25 koron, a w Szwecji za 18, także to jest już jakieś tam kilka złotych różnicy, tak? Jeśli chodzi o przejazd samą Szwecją, to słuchajcie, proponuję nie jechać autostradą, tylko ominąć autostradę. To jest godzinka dłużej, ale drogi są na pewno ciekawsze niż jazda autostradą. No chyba, że komuś bardzo zależy na czasie, żeby, nie wiem, jak najszybciej dotrzeć do tej Norwegii. Tam jest do przejechania około 600 km i ja uważam, sam tak nie zrobiłem, ale teraz już bym tak zrobił, że pierwszy nocleg powinien być po prostu w Szwecji, przy samej granicy z Norwegią. W Szwecji jest zdecydowanie taniej, więc jeśli ktoś planuje jakby nocleg zaraz gdzieś tam przy granicy po norweskiej stronie, to zdecydowanie lepiej zrobić to po szwedzkiej stronie. A jeszcze na chwilę wrócę do Szwecji. Jeśli chodzi o Szwecję, to trzeba uważać na fotoradary. Jest ich tutaj od zatrzęsienia, moi drodzy. Jeśli ktoś ma tempomat w motocyklu, to warto sobie po prostu ustawić tempomat i jechać na tempomacie, bo tych radarów jest tutaj mnóstwo. Faktem są bardzo dobrze oznakowane. Zawsze przed fotoradarem jest znak, że fotoradar stoi i przy tym znaku jest też podana prędkość, która aktualnie obowiązuje, więc jak ktoś się, powiem, zabędzie, no to tutaj na spokojnie, a jeśli zwraca uwagę na znaki, nie ma problemu. No jak jeszcze jesteśmy przy tej Szwecji, to jedna rzecz, słuchajcie, w Szwecji sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone, a w Norwegii nie do końca, ale do tego jeszcze wrócę. Chodzi mi o to, że jeżeli planujecie brać jakieś jedzenie ze sobą, to warto, myślę, zamiast ściągnąć je z Polski, zajechać sobie w Szwecji do sklepu. Ceny są naprawdę bardzo podobne jak u nas. Zajechać tutaj do sklepu i kupić sobie rzeczy, których potrzebujecie, z tym, że macie tutaj możliwość popróbowania jeszcze innych rzeczy, tak? Takich, których u nas w Polsce nie ma. Można je po prostu sobie kupić na Norwegię i zawsze to jest jakieś urozmaicenie niż tylko jedzenie, wiecie, tego co znacie tutaj w Polsce. Można po prostu sobie poeksperymentować. Okej, moi drodzy, to już jak sobie dotrzemy do Norwegii, to tutaj sprawa wygląda zgoła inaczej. Cena paliwa tutaj już rośnie i to tak, no, znacznie rośnie, tak jak już wam mówiłem. Jak my żeśmy byli, to ceny wahały się między 21 a 25 koron, z czego no te 21 to bardzo rzadko było. Przeważnie ta cena była między 23 a 25, bym powiedział. Ceny noclegów też rosną. Jak jeszcze jestem przy tym paliwie, to czasem można czytać różne informacje w internecie, że tam, wiecie, warto tankować w taki dzień, bo jest tańsze paliwo, czy na przykład tankować o takiej i takiej godzinie, bo też jest tańsze paliwo. Słuchajcie, wszystko jest fajnie i to dotyczy raczej aut, a nie motocyklistów. Nie oszukujmy się, mając zbiornik 20 litrów, my musimy tak czy srak, że tak brzydko powiem, tankować co dzień. No możemy wybrać sobie godzinę, tak, czy zatankujemy z rana, czy wieczorem, no tutaj możemy trochę wpłynąć, tak. Jedyne na co bym zwrócił uwagę, to jest to, że po prostu potrafi być tak, że jedziemy i w tej stacji na przykład jest 21 koron, a dosłownie przejedziemy 300 metrów i będzie 25 koron, tak, a potem przejedziemy kolejny, nie wiem, kilometr i będzie znów 21 koron.
tutaj bym na to bardziej zwracał uwagę, żeby po prostu interesować się cenami paliw, śledzić i wybierać, jak już będziemy wiedzieć, że potrzebujemy zatankować w przeciągu na przykład, nie wiem, 100 najbliższych kilometrów, no to po prostu sobie wiemy mniej więcej, jaka cena jest dobrą ceną i do tej stacji paliw zjeżdżamy. Ogólnie z tankowaniem nie ma najmniejszego problemu, te stacje paliw są bardzo często nawet, wiecie, w tych takich małych górskich miejscowościach. Tam też spotyka się te stacje, ale jak ma się ten zasięg, nie wiem, 300 km w górę, to raczej żadnego problemu nie będzie. Kolejną rzeczą w Norwegii, no oprócz paliwa, to oczywiście interesują nas drogi. Słuchajcie, drogi dla motocykli są w większości, tak, w większości, bo nie wszystkie, bezpłatne. Jechaliśmy wieloma drogami, które dla aut były płatne, a dla motocyklistów bezpłatne, ale tutaj głównie chodzi, wiecie, o tunele, no nie? Choć też o drogi i tutaj właśnie, jeśli chodzi o drogi płatne dla motocyklistów, są to przeważnie takie górskie drogi, jakieś takie fajniejsze drogi, które są, tak powiem, na miejscu, jest po prostu bramka, kartą się płaci za to i to wszystko, tak? Trzeba wpisać swój numer rejestracyjny motocykla, płacić przed siebie, że tak powiem, no nie? Także tutaj płatnych dróg dla motocyklistów wiele nie ma, ale się zdarzają. Jeśli chodzi natomiast o tunele, to tunele są wszystkie, chyba wszystkie, no przynajmniej nie spotkaliśmy się z takimi, które by były płatne dla motocyklistów, dla aut i owszem. Fajną sprawą, no są promy, których też raczej nie ominiecie. My płynęliśmy 3 promami i słuchajcie, tutaj też nie ma co kombinować. Na 3 promy zapłaciliśmy tylko za jeden, tak naprawdę na jednym promie chcieli od nas pieniądze. Robiono zdjęcie numerów rejestracyjnych, zapłaciliśmy za to. Ty Budzik, ile my to zapłaciliśmy za ten prom? To ponad 10 zł. Jakaś taka bardzo nieduża kwota to była, nie wiem, 10 czy 12 zł wyszło na polskie za ten jeden prom, a na 2 pozostałych w ogóle nawet nie chcieli od nas żadnych pieniędzy. Na jednym gościu chodził, robił zdjęcia, popatrzył tylko na nasze numery i poszedł dalej, no nie? Nawet nie zrobił zdjęć numerów. Także zero obawy o to. No i tak samo jak oczywiście na ten duży prom Karlskrona Gdynia, tak samo na ten promie motocykle podjeżdżają na początku, wjeżdżają też praktycznie na początku, tam oczywiście człowiek steruje ruchem. To żadna filozofia, po prostu podjeżdżacie, z przodu stajecie i tyle. A w oczekiwaniu na prom. Temat drogi mniej więcej mamy omówiony. Myślę, że teraz czas, no, wiadomo, jeść każdy musi. No i tutaj, słuchajcie, z tym jedzeniem to sprawa wygląda tak, że jeśli planujecie jeść w restauracji, no to faktycznie będzie drogą. Natomiast jeżeli patrzymy noclegi, szukać noclegów ze śniadaniem. Ale do noclegów zaraz dojdę. Na razie jeszcze wróćmy do jedzenia takiego pozanoclegowego, że tak powiem. Warto jest po prostu sobie zajechać do sklepu, na przykład na śniadanie, kupić sobie bułeczki, chleb, jakąś wędlinę, popróbować, ikszą, jakieś warzywo, tak, usiąść przed sklepem i sobie zrobić kanapkę, tak, albo kupić na przykład jakąś rybkę w puszce wędzoną. To się może wydawać takie trochę dziwne, ale słuchajcie, tak naprawdę to ja to podpatrzyłem od Norwegów, którzy sami tak robią, bo chodząc do sklepu często są stoliki przed sklepami z ławeczkami i Norwedzy coś tam sobie kupują, wychodzą, siadają i zjadają. I my żeśmy zaczęli robić tak samo, nikt nawet na to uwagi, że tak powiem, nie zwracał. U nas się takich rzeczy nie praktykuje, tak, no nikt tam pod Biedronkami czy Lidlami nie je, a tutaj jak najbardziej takie coś przechodzi, no nie? I to naprawdę wtedy, że tak powiem, można zejść z kosztu ze śniadaniem, a najeść się, no, kto ile potrzebuje, tak? Bo takie śniadanie na przykład dla nas dwóch, no to wiecie, jakiś koszt 100 parunastu może koron, a często jest też tak, że na przykład w takim sklepach jak Kiwi i innych takich podobnych można znaleźć automat z kawą i sobie po prostu kawę kupić, nie? To coś takiego jak na przykład u nas na Orlenie, tak? Tutaj też są kawy na stacjach paliw, żeśmy brali nieraz. Słuchajcie, cena za kawę między 15 a 16 zł kosztuje kawa taka na stacji paliw, duża, kafe latte na przykład, bo taką lubię. U nas w Polsce też tam duża kawa, kafe latte to jest koszt jakieś 14 zł, także różnica tutaj znikoma. Także w taki sposób dość można tanio, że tak powiem, sobie zjeść jakieś śniadanie. Oczywiście trzeba na to chwilę poświęcić. Można też zajechać do stacji paliw, tak, i kupić sobie jakąś kanapkę gotową, czy hot doga, czy coś tam. Będzie to troszkę drożej. Ale
znów zaoszczędzimy na czasie, więc tutaj już można sobie trochę pokombinować, jak się ma chwilę wolnego. No i szczególnie jak nie pada deszcz, tak, bo jak pada deszcz, to wiadomo, lepiej jechać na stację paliw i tam sobie zjeść. Jeśli chodzi o obiady, no to my to na przykład rozwiązaliśmy w taki sposób, że kupiłem puszki, obiadowe dania gotowe marki Edred. Żeśmy testowali te puszki, różne smaki, że tak powiem, w filmach, także zapraszam. Wydaje mi się, że to też jest spoko rozwiązanie, wiecie, bo takie puszki i jakiś tam makaron, 2 kuchenki gazowe i obiad dla 2 osób mamy w dosłownie, nie wiem, 20 minut i gotowy. No i nie jesteśmy uzależnieni od miejsca, bo możemy to sobie zrobić naprawdę w jakimś fajnym miejscu. Możemy w pokoju hotelowym, gdzie tam nam się podoba, tak? Jest bardzo dużo w Norwegii miejsc, gdzie można się zatrzymać, stoli, ławeczka i siadamy i jemy. Czasem można wybrać takie miejsca, że żadna restauracja nam tego nie zaserwuje. A jeszcze wróćmy do śniadań w pokoju hotelowym. Słuchajcie, warto też patrzeć, jak się bierze na przykład pokój. No chyba, że zamawiacie chybkę, tak? Ale ogólnie do noclegów zaraz jeszcze dojdę, tylko jeszcze o tym jedzeniu. Ale jeśli bierzecie pokój, jakiś taki pensjonat, hotel czy coś tam, warto zwrócić uwagę, czy zamawiacie ze śniadaniem, czy nie. Bo ceny czasem w ogóle się nie różnią, a na przykład w cenie jest śniadanie. Na parking też warto zwrócić uwagę, czy jest darmowy, czy nie. I czy prywatny, czy gdzieś tam musi stać przy ulicy. To zwracajcie na to uwagę. Często jest tak, że jest nic nie napisane o jedzeniu i wtedy jedzenie czasem jest. Nam się zdarzyło to 2 razy, ale jeżeli jest napisane, że nie jest żaden posiłek wliczony w cenę, no to wtedy, tak jak będzie napisane, no po prostu nie będzie żadnego posiłku. A jak już jestem przy tych noclegach, tutaj mamy do wyboru parę rzeczy, możemy sobie zaoszczędzić trochę, jeżeli chcemy. No wiadomo, każdy wybierze, co będzie chciał. A do wyboru mamy, wiadomo, namiot, ale jeżeli chodzi o namiot w Norwegii, to słuchajcie, to tylko dla osób, które mają z tym doświadczenie i tak dalej. Dlaczego tak mówię? Nie wiem jak wy, ale jeżeli chodzi o mnie, to słaba jest dla mnie akcja spanie w namiocie w kraju, w którym pada częściej niż świeci słońce. Na te, nie wiem, 9 dni tutaj spędzone w Skandynawii, albo w nocy, albo w dzień i w nocy padało praktycznie za każdym razem. Ale zdarzały nam się dni, myślę, że tam 4 dni, takie można by nazwać, że nie padało, no nie? Że cały dzień nie padało. Były też dni takie, w którym trochę padało, trochę nie padało. I teraz wyobraźcie sobie, że wy musicie ten namiot rozbijać na mokrym polu, czy tam gdziekolwiek, na mokrej trawie gdzieś. Potem ten namiot z rana, no trzeba zwijać, mokry. Często tak, że deszcz po prostu pada w momencie, kiedy wy musicie ten namiot zwijać. To wszystko jest mokre i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o namiot, to powiem wam, że to byłby mój ostatni wybór, jeśli chodzi o nocleg w Norwegii, tak? Zdecydowanie bym się bardziej skłonił, jeżeli ma być po kosztach, nad takimi małymi chatkami, które nazywają się hytkę. I te małe chatki, one mają tylko łóżka przeważnie, czasem mają lodówkę wewnątrz, jakiś tam kawałek kuchenki, czasem nie mają nic, tylko same łóżka. To jest chyba najtańszy, że tak powiem, sposób na takie nocowanie pod dachem w Norwegii. Tylko że to ma jeden mały minus. To znaczy minus, może nie minus, ale takie małe nieudogodnienie, o tak może. Chodzi o to, że tych hyk nikt przez Booking nie wynajmuje. A jak wynajmuje, no to w takich cenach jak pokoje, więc tutaj jakby, żeby taką hykkę sobie znaleźć, no to po prostu trzeba pojechać na dane pole albo zadzwonić na dane pole, na dany kemping, tak, i zapytać, czy są wolne i jaka cena. No i tutaj też kwestia tej ceny jest bardzo mocno różna. Rozmawiałem tutaj z ludźmi z Norwegii, którzy tu mieszkają, widzami mojego kanału, także pozdrawiam. I podawali mi tutaj ceny, na przykład, że taka hykka, no, kosztuje około 600 koron, tak, taka większa. Okej, 600. A my na przykład dostaliśmy ostatnio propozycję zupełnie takiej malutkiej hykki, którą teraz widzicie, naprawdę malutkiej, za 1000 koron. I w tej samej cenie był pokój do wybrania, tak? No to żeśmy wzięli pokój, tak wiadomo, pod bokiem łazienka i tak dalej, nie trzeba nic tam kombinować, a nam zależało na tym, bo żeśmy przyjechali w sumie wieczorem, tak, żeby tylko się przespać, trochę ogarnąć i w zasadzie z rana ruszać. Ale jeżeli znajdziecie takie hykki, sobie tam poszukacie, no to na pewno tutaj można przeoszczędzić na noclegach, bo taka hykka to tam 600-800 koron, na 2 osoby oczywiście. W zasadzie to
nawet jak w czwórkę będziecie, to nadal cena będzie ta sama, bo płacicie po prostu za chykkę. Ile osób nocuje? Nieważne. 1 czy 4, cena jest ta sama. Następnie pokoje. My właśnie żeśmy wybrali tą opcję, że po prostu wynajmowaliśmy sobie pokoje, czy w pensjonacie, czy na jakichś kempingach, ale to też w zasadzie w pensjonatach wtedy, z tego powodu, że zwyczajnie jesteśmy wygodni. W takich pokojach przeważnie jest łazienka, choć tam raz czy 2 razy trafiło nam się, że łazienki nie było. Ceny takich pokoi to jest, już w złotówkach wam będę mówił, 200 do 250 zł za dobę na jedną osobę, tak. I tutaj też, słuchajcie, jeżeli idziecie w te pokoje tak jak my, no to warto nie rezerwować tego wcześniej, tylko dopiero jak już będzie popołudnie danego dnia, bo tutaj naprawdę jest widno w lipcu w zasadzie do 24. Warto gdzieś tam około godziny sobie obiadowej, jakiejś tam 15, 16, 17 usiąść i poszukać po prostu noclegu oddalonego o tam, no tam wiecie, już zależy, do której chcecie dojechać, ale powiedzmy tam, wiesz, 2-3 godziny drogi w waszym kierunku, w tym, którym chcecie się udać. Żeby po prostu nie być uzależnionym od miejsc noclegu, tylko po prostu stosować sobie miejsce noclegu do waszej trasy, tak? No tutaj chyba już nie muszę wam mówić, że by patrzeć na Bookingu na oceny danych obiektów. Wiecie, czasem po prostu nowe obiekty chcą się wbić na rynek i proponują lepsze ceny. No różnie tam jest, w każdym bądź razie trzeba dobrze popatrzeć. Czasem może warto zboczyć te 5 czy 10 km, albo pojechać 20 czy 30 km dalej niż planujemy, albo 20 czy 30 km bliżej niż planujemy. A trzeba po prostu sobie tam już, że tak powiem, popatrzeć, poszukać, no ale to już wiadomo. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do sklepów i zakupów. Słuchajcie, w Norwegii jest tak, że no możemy powiedzieć, duża jest różnica w sklepach, jeżeli chodzi o Europę, tą Unię Europejską, czyli nawet Szwecja, Polska, tak, tutaj nasze te kraje, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a Norwegii. A słuchajcie, w Norwegii jest bardzo mało produktów, które my znamy. Chodzi mi o firmy, które my znamy. Ogólnie wszystkich tych produktów w norweskich sklepach jest stosunkowo mało. Nawet bym powiedział zaskakująco mało dla takiej osoby jak ja. Ja tam sobie zachodzę powiedzmy do Netto, czy jakiegoś tam innego Lidla, czy czegoś takiego, no to ja mam duży wybór, tak? A nieraz i tak narzekamy na to, że tutaj już tam coś tam, że nie ma co kupować, tak? Słuchajcie, tutaj dopiero nie ma co kupować. Naprawdę, wybór jest tak ograniczony i jest przeważnie tych firm, które są lokalne, tak? Czyli norweskich. To jest taka też ciekawostka, bo to raczej w tych krajach naszych tutaj rzadko spotykane. Także trzeba brać pod uwagę to, że tam wielkiego wyboru nie będzie, ale za to będą po prostu rzeczy, których nie ma u nas. Warto sobie przez te kilka dni popróbować różnych rzeczy. A jeśli chodzi o samo poruszanie się po Norwegii, to pamiętajcie, że trzeba się ubrać ciepło. To, że my wyjeżdżamy z Polski, jak jest 30 stopni, to nic nie znaczy. Może powiem tak, jak my poruszaliśmy się w zakresach temperatur kilku stopni, dosłownie kilku stopni, między 4 a 9, to w Polsce było 30 kilka. Także sami rozumiecie, tu trzeba po prostu brać ciepłe ubrania, bo w Norwegii to są góry, tak, i będziecie jeździć w górach, będzie leżał śnieg obok was, także tutaj trzeba się odpowiednio ubrać. Buty z Gore-Texem to w zasadzie podstawa, jeżeli chcecie w miarę komfortowo podróżować po tym kraju. Ciuchy przeciwdeszczowe, tamte też podstawa i to takie najlepiej z membraną, żeby się po prostu nie pocić przy całodziennej jeździe, bo i takie dni będą się trafiać. A jak źle traficie, to bardzo często będą się trafiać. Jak traficie bardzo dobrze, to może jeden się trafi, może dwa. Tutaj po prostu zależy od pogody, tak, która jest nieprzewidywalną. Jeżeli nie macie w motocyklu żadnych monetek, to naprawdę zdecydowanie warto o tym pomyśleć przed wyjazdem. Temperatury, tak jak wam mówiłem, no to tutaj spadają do kilku stopni Celsjusza i nie ma zmieniło się, tak? No jest zimno zwyczajnie. A koszt żadnych monetek nie jest jakiś tutaj zatrważający, biorąc pod uwagę koszt całego wyjazdu do takiej Norwegii. 200 zł już możecie sobie wstawić grzane monetki. Tutaj też, jeżeli ktoś ma albo nie ma, a planuje kupić jakieś rękawice, no to słuchajcie, warto, zdecydowanie warto rękawice z Gore-Texem, żeby tam się już nie bawić. Na pewno komfort będzie nieporównywalny. Ja akurat mam takie rękawice, tak, są to rękawice Speedy, one nie są z Gore-Texem,
ale jak włączałem grzane manetki, to one od wewnętrznej strony schły, a od zewnętrznej mam handbary i na kostkach te takie plastiki, więc nie aż tak dużo, że tak powiem, one mokły mi. Chociaż jak jechaliśmy jeden dzień w takim deszczu, no naprawdę, słuchajcie, deszcz był, to była ulewa, 8 godzin jazdy w ulewie. No to o ile buty mam z Gore-Texem, zero problemów. O ile ubranie mam przeciwdeszczowe marki Scott, model Ergonomic Pro z membraną, naprawdę pełen komfort, nic tam nie przeciekało, można by powiedzieć. O tyle rękawice, no to już nawet tutaj żadne manetki nie pomagały, nie nadążały w suszeniu ich ani nic tutaj, po prostu no było mało komfortowo, tak, jechać z mokrymi rękoma. No wiadomo, temperatura też raczej do najwyższych nie należała, bo tam może było kilkanaście stopni. Także ubranie, moi drodzy, bardzo istotna sprawa na Norwegię. Kurtka z podpinką ocieplającą, spodnie ciepłe, bielizna termo, to takie, wiecie, naprawdę rzeczy, które dadzą wam komfort podczas jazdy, prawda? A to jest bardzo istotne, jeżeli co dzień przez, powiedzmy, nie wiem, 10 czy tam 20 dni, nie wiem na ile się wybieracie, po prostu będziecie spędzać w siodle te dni. Dziennie po kilka ładnych godzin jazdy na motocyklu, no to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że komfort jest wtedy naprawdę bardzo, bardzo istotny. Jeszcze może dwa słowa o poruszaniu się po Norwegii. Przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, szczególnie chodzi tutaj o prędkość. Ja wiem, że drogi są takie czasem, że aż serce boli i chciałoby się odkręcić manetę, żeby po tych łukach szybciej trochę i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, bardzo kosztowna zabawa to może być. Jeżeli chodzi o fotoradary, no to one są oznakowane, tak, to jest znak, że stoi fotoradar. Fotoradary też na Google Mapach się wyświetlają, także no tutaj jest, można by powiedzieć, ok, ale często można spotkać policjantów z suszarkami. To znaczy, my ich nie spotkaliśmy ani razu. Ja nie widziałem policji stojącej z suszarką przy drodze. Z tym, że dowiedzieliśmy się, iż oni potrafią stać w samochodach zwykłych, takich nieoznakowanych i mierzyć z samochodu, nagrywać. Także tutaj trzeba bardzo mocno uważać, bo każdy randomowy, że tak powiem, auto, które stoi przy drodze, może się okazać radiowozem. I to wtedy działa na takiej zasadzie, że oni zmierzą prędkość, nagrają i nawet was od razu nie zatrzymają. Oni poczekają, pojadą za wami parę kilometrów i dopiero was zatrzymują, a mandaty są bardzo srogie. Przekroczenie prędkości rzędu, nie wiem, 30 km na godzinę, no to już jest mandat rzędu, nie wiem, 6000 zł, czy 6,5. Naprawdę tutaj to sugeruje dużą rozwagę pod tym względem, bo zobaczcie, taki mandat za 6 koła, tak, no to jak wy macie wydać te 6 koła w Polsce na przykład na wstęp na tor, żeby bez żadnego ryzyka sobie po torze pozapinać, no to wy będziecie mieli wejściówki na ten tor pewnie na wiele razy za te pieniądze. Będzie to dużo bezpieczniejsze i dla was, i dla innych uczestników ruchu, a nawet nie tylko, słuchajcie, uczestników ruchu, bo na przykład w górach za zakrętem potrafi sobie na środku drogi leżeć owieczka albo nawet stado owieczek i nie ma szans, żeby tam wyhamować, jeżeli będziecie je jakoś tak grubiej zapinać, no nie? Akurat miałem okazję nawet spotkać się z jednym panem, który chyba przesadził trochę z prędkością na zakręcie, ale żeśmy mu pomagali wyjechać, bo wypadł z drogi. No właśnie takiej górskiej, prawda? Naprawdę ostrożnie, ostrożnie i jeszcze raz ostrożnie. Zresztą widoki są bardzo piękne, więc nie ma gdzie się śpieszyć. Naprawdę jadąc zgodnie z przepisami jest czas, żeby ogarnąć jazdę w takim stopniu, że można jeszcze sobie śmiało pooglądać widoczki, a oglądać, no chyba nie muszę nikomu mówić, jest co. Jeszcze taka informacja dla droniarzy, że tak powiem, czyli osób, które chcą zabrać ze sobą drona, no to pamiętajcie, że dronem w Norwegii można latać spełniając pewne, że tak powiem, warunki. Pierwszym z nich jest obowiązkowe ukończenie szkolenia. Te nasze europejskie, które robi się przez internet najbardziej, jest honorowane. Pamiętajcie, że numer operatora, który też po rejestracji u nas tam w Polsce dostajecie, musi być naklejony na drona. Dron musi być ubezpieczony i to na konkretną kwotę. Słuchajcie, to jest jakieś 1 000
200 czy 1 300 000 euro. Jest strona internetowa, na której można ubezpieczyć sobie drona na przykład na kilka dni, na tydzień, na miesiąc, na taki wyjazd. Tutaj na dole wyświetli Wam się adres tego ubezpieczyciela. Oczywiście przepisy są mniej więcej takie jak u nas, no nie, jeśli chodzi o latanie, czyli żadne tam parki narodowe i tak dalej, których jest też sporo, to tam nie wolno latać. Zresztą tutaj wrzucę Wam link do takiego portalu, gdzie sobie można na mapie włączyć różne strefy i zobaczyć, gdzie wolno latać dronem, a gdzie dronem latać nie wolno. To też taka, że tak powiem, dość istotna informacja. No, czyli tak, podsumowując, no dron musi być ubezpieczony, wy musicie przejść kurs, ten internetowy przynajmniej, musicie się zarejestrować jako operator drona i swój numer nakleić na drona. Zwracajcie też uwagę, bo są miejsca takie mocno nieoczywiste, gdzie nie wolno tym dronem latać, bo wiecie, no tutaj wam się wydaje, że koło na przykład nie ma lotniska, tak, a tutaj wy stoicie na wysokości 100-200 metrów nad poziomem morza, ale obok was 500 metrów jest skała, która ma wysokości kilkaset metrów, tak, i tam na górze na przykład jest lotnisko. No tutaj musicie uważać i sprawdzać, bo myślę, że latanie w zakazanej strefie, biorąc pod uwagę mandaty, które tam oni wystawiają, w sensie kwoty mandatów za różne rzeczy, to może być naprawdę srogie. Nie lekceważcie tego. Tak samo z tym brakiem ubezpieczenia OC. No wiecie, no ubezpieczenie OC jak ubezpieczenie OC, motocykl, dron, no jak wymagają, to musi być. Oczywiście też musicie zwrócić uwagę na to, że baterie w różnych urządzeniach padają dużo szybciej, bo jest zwyczajnie zimno, więc na przykład takie kamerki na kasku czy na motocyklu gdzieś, no to będą po prostu no, szybciej, że tak powiem, padać z powodu zimna. Oczywiście te nowe, na przykład GoPro z bateriami Enduro będą trzymały trochę lepiej, ale też na pewno czas działania będzie trochę krótszy. No i jeszcze tutaj mi się taka rzecz jedna przypomniała. Słuchajcie, jeżeli chodzi o piwo, będziecie chcieli kupować piwo, to pamiętajcie, że piwo jest tylko do godziny 20 w sklepach. Nie ma tego piwa później, jest po prostu zakaz handlu alkoholu po godzinie 20, także to jest chyba dość istotna informacja. I tam mówiłem o ubraniu na motocykl, no to jeszcze taka mała informacja, że oprócz ubrania motocyklowego warto zaopatrzyć się w ubranie takie, wiecie, cywilne, też ciepłe, bo raczej upałów to tutaj nie ma co się spodziewać. Okej, tutaj okolice Oslo i tak dalej, to może i tak, ale przecież będziecie jeździć po fiordach, górach, a tam upałów, no nie ma, tak. My na przykład żeśmy sobie chodzili na Preikestolen, no to wiadomo, no tam jaka droga jest, taka jest, ona jest ułożona z kamieni małych, dużych, ale 95% tej drogi, słuchajcie, to są kamienie i warto tutaj mieć buty, no po prostu z twardą podeszwą, żeby tam za bardzo noga nie ucierpiała i ubrać się tak, no jak to w góry, tak. A jak będziecie chcieli gdzieś tam jeszcze indziej połazić, no to myślę, że będę was spotykać to samo co i tu, czyli głównie kamienie, tak, i skały. Okej, moi drodzy, to chyba wszystko z takich informacji, które uważam, że mi by się przydały po prostu przed wyjazdem. Gdybym wiedział, to bym na pewno mógł troszkę z innym nastawieniem tam jechać, w sensie fajnie jest też jak takie jest zaskoczenie to tamto, nie, ale myślę, że warto wiedzieć o niektórych rzeczach, żeby po prostu być na nie przygotowanym. Na koniec jeszcze tylko powiem wam, że jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, być może akurat coś wiem, o czym tutaj nie wspomniałem, a co was tam interesuje. Oczywiście osoby, które mieszkają w Norwegii, bo wiem, że takie oglądają kanał, też jak mają jakieś ciekawe wskazówki dla osób, które wybierają się do Norwegii, to no to myślę, że fajnie by było, gdyby napisały pod tym filmem. Wtedy te osoby, które są zainteresowane tym wyjazdem, mogą sobie zajrzeć do komentarzy i poczytać. Te osoby, które nie oglądały serii z Norwegii, sugeruję, żeby obejrzeć. Tam jest na pewno więcej informacji na ten temat. I oczywiście też zapraszam do odcinka 0, który był przygotowaniem do wyjazdu do Norwegii.